Cześć, dzień dobry. Witamy w daily vlogu. Nowy odcinek dzisiaj. Daily vlog Krzysztofa Gonciarza. Powrócił taki mój najbardziej typowy problem organizacyjny w życiu, czyli rytm dobowy. Udało mi się dzisiaj w końcu wstać trochę wcześniej i pójść biegać rano, a nie wieczorem. Więc może się w końcu uda. Na dobrej drodze jestem. Fajnie jest biegać za dnia. Czuję się jak taki starzec, który przyszedł sobie posiedzieć na ławce w parku. Ale jaja normalnie. Zapomniałem karty pamięci z biura i przez to przegapiliście wszystkie moje przygody po drodze z domu, z biegania do biura, jak nie mogłem vlogować. Między innymi kupiłem kabel i nie mogłem tego na vlogu pokazać. No, cały dzień zmarnowany. Moja misja na dzisiaj to 2 słowa. Montaż. Zapytaj beczkę. Tak właśnie wygląda Zapytaj beczkę. Zanim jest zacznięte montowanie Zapytaj beczkę. W sumie zrobiłem jedną rzecz. Patrzcie, nagrywa mi się teraz tak, że mam... Trochę mi się nie chce robić tutoriala takiego, ale pokażę wam jedną rzecz. Patrzcie, jak wam się nagrywa dźwięk tak, że macie w jednym kanale tylko dźwięk, to możecie sobie kliknąć. A, bo tu mi się nie nagrywa ten obszar. No można zrobić tak, że coś takiego, nie? Zacznij! Wiecie o co chodzi. Jest najgorszy tutorial. Ale popatrzcie, mam w ogóle wszystkie... A, bo tu w ogóle tych plików już nie ma. Tak to wygląda. Zobaczmy się teraz za jakiś czas, jak będzie zmontowane. Tak wygląda Zapytaj beczkę po takim pierwszym przelocie. Żarty są zmontowane. Nie ma muzyki, nie ma żadnych efektów specjalnych, więc to jest wszystko takie trochę surowe. Chodzi o to, żeby... No widzicie, w tej postaci mamy ponad 20 minut materiału. No nie wiem, ja bym tego nie opublikował, ale pewnie mniej więcej by się nawet nadawało do publikacji. Ale chodzi o to, żeby to teraz dośmieszyć i zrobić... Jakby w pierwszym rzucie to wszystko jest normalne. I chodzi o to, żeby to było podolone. I ta drugi przelot jest, żeby dolić wszystko. Poszatkować bardziej, żeby było trudniej zgadnąć, o co chodzi, co gdzieś tam na myśli, co się dzieje i tam, żeby wszystko było bardziej zaskakujące. No dobra, to zobaczmy na przykładowe techniki dośmieszania. Klik, dodany taki delikatny zoom. A tutaj jest taki myk zrobiony, ale banan jest do jedzenia! A może... Że jest pauza muzyki, o, taką zrobimy, żeby muzyka zapauzowała razem z moim mózgiem. Ja przepraszam bardzo, ale banan jest do jedzenia! A może sposób, żeby zacząć jeść sałatki? Że jeszcze taki... To spróbować przestać jeść sałatki, tak jak z papierosami. To że sposób, żeby... Nie rozumiem, co ja mam dzisiaj na myśli. Poskracajmy to jeszcze. Czyli tak. Żeby bardziej napierdało. To jest złota zasada beczki. Musi bardziej napieprzać wszystko. W sumie to jest prawda! W sumie to jest prawda! W sumie to jest prawda! O, tak wygląda w ogóle teraz mój setup dźwiękowy. Odkryłem w ogóle po latach pracy w premierze, że w pewnym momencie w którejś wersji dorzucili efekty, że w styczek VST można korzystać. Ja nie wiedziałem z tego przez lata, więc kupiłem zestawy do dźwięku i dzięki temu od niedawna, przynajmniej jak ja montuję, to dźwięk jest troszkę lepszy, przy czym też razem z Mieszkiem rozpisaliśmy w komentarzach pod tym odcinkiem znaczy Mieszko mi doradził. Są spoilery Jak produkować dźwięk dobrze. Więc troszkę mniejszy chaos jest w dźwięku od pewnego czasu. Dalszego ciągu serii. Koncert życzeń! Koncert życzeń, czyli segment patronite'owy. Podkładem do koncertu życzeń jest Nad pięknym modrym Dunajem Johanna Straussa zwolnione o 50%, które brzmi zajebiście upiornie.
jak jest 10 zwolnione o 50%. To brzmi strasznie po prostu. tysięcy lajków i 5000... Natomiast obraz, no daje na razie czarno-biały. Ja nie lubię, szczerze mówiąc, czarno-białego obrazu za bardzo, ale myślę, że tutaj w tym momencie pasuje. Ale zobaczymy, może z tego jeszcze zrezygnuję, bo w sumie to nie jest jeszcze taka estetyka jakaś tam już dojrzała, prawda? Więc tak wygląda ten mój kwiatek piękny. Dajmy sobie tutaj taki profil seed się nazywa. On wygląda całkiem fajnie. Czemu tu jest taki... Chodzi mi o to, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ciekawe przede wszystkim dla ludzi, którzy tam są na Patronite i uczestniczą w tym koncercie życzeń, więc chcę to uczynić jak najbardziej zabawnym dla całej reszty ludzi, żeby to nie było tylko tak, że jedna strona się bawi, więc mój pomysł był taki, żeby to było jak najbardziej niekomfortowe w oglądaniu, w sensie taki kontrast tego, że ktokolwiek, kiedykolwiek chciał, żeby taka okropna osoba składała komukolwiek życzenia w ich imieniu, nie? To ma być bardzo nieprzyjemne, taki jest mój zamysł. I takie trochę, że tak, aż wzdrygać cię ma. I to jeszcze sobie dojrzeje w najbliższych odcinkach, także... Jeszcze wam pokażę, jak... Niby nic, Fraszki beczki można szybko zrobić, patrzcie. a jednak wszystko. Nowa beczka raz na tydzień. Dla mnie ważne jest, żeby te fraszki beczki się pokazywały w miarę tego, jak je czytam, żeby nie było spoilerów. Więc to się robi w ten sposób, znaczy ja to robię w ten sposób. Najpierw trzeba je sobie ułożyć tam, gdzie jest dobre miejsce w kadrze, żeby fraszka była. Jak są już umiejscowione, to teraz ważne, zaznaczamy sobie wszystkie i nakładamy efekt crop. Ale zaznaczamy właśnie, dajemy ten efekt na tym etapie, a nie później, bo to jakby bardzo nam uprości pracę. I teraz patrzcie tak. Krzysztof Gonciarz, Gonciarz Krzysztof. Tak. Niby nic. Okej. I teraz możemy sobie po prostu ręcznie zjechać Krzysztof, z tym, niby nic. z tym. A jednak. Jest. Krzysztof Gonciarz, Gonciarz Krzysztof. Ups. Jeszcze pierwszy. Z jednego suwaka, jakbym musiał nakładać na każde cięcie osobno ten efekt, to dużo kliknięć więcej to by było. Tu powinna być cenzura, jeszcze jest nie nałożona. Jak chcecie cenzurę zrobić, to już mam zrobiony taki obiekt, ale możecie sobie kliknąć prawym, new item, dajecie bars and tone i to wam tworzy taki obiekcik. Plansza kontrolna z kolorami. Tak wygląda, plansza kontrolna z kolorami oraz ton. Znaczy oczywiście można też sobie ściągnąć gdzieś tam z internetu. Można sobie ściągnąć oczywiście też z internetu dźwięk cenzury, ale żebyście wiedzieli, że można go również wygenerować w Premierze. Zrobi w miesiąc przerwy. Piszę te... Okej. Nie uwierzycie, kto znowu przyleciał do Tokio. Witamy w Japonii. Dzień dobry. 3 lata temu razem przylecieliśmy do Tokio robić serię filmów o Tokio. Jedliśmy w tym sushi barze. I tutaj zrobiliśmy film o jedzeniu sushi. O sushi, jak się O sushi. Bo w sushi barze to ma sens. Ten film do dzisiaj się w ogóle bardzo dobrze ogląda. Nie wiem, czy merytorycznie by się obronił dzisiaj, ale... Kurde, ale dawno nie kręciłem w ogóle jeżdżąc na rowerze. Nawet nie pamiętam kiedy, chyba jeszcze, na pewno jeszcze sprzed Polski. Więc to musiało być jakoś we wrześniu. Dawne czasy vloga powracają. To jest zabawna rzecz, wchodzisz sobie do czegoś takiego, co wygląda jak takie centrum, jak budynek biurowy, idziesz po takiej klatce schodowej, wchodzisz i dochodzisz do piętra restauracji. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Ostatnio nawet dałem się Co ty tam oglądasz, Marcin? Jakieś bzdury? Jakieś, tak, bzdury z Tokio, ci kolesie pojechali. No pięknie. susiki, dodatki. Tak było. Tak było. O rany, ale mam przeżarty mózg teraz.
Jest 17:30, a przyszedłem tu o 13:00, czyli montowałem beczkę jakieś 83 godziny. Czekam aż się film wyrenderuje. Wiadomo, że ten projektor to jest taki bajer, ale kurde jak mnie to cieszy. Wydaje mi się, że jest taki ogromny potencjał narracyjny w tym, że to jest jakby... Uczę się nowego języka w tym momencie. Patrzcie jakie to jest zajebiste. To był dzisiaj dobry dzień. Zostawiam was w szczerej chęci pójścia spać wcześniej. Dzięki za uwagę, pa pa!